dove sei andata perché mi hai lasciato solo. Ti canto questa sera con la voce. Brakuje nam ciśnienia po płonach, tak? Nie wiem co o tym myśleć. Tu jest jakaś tragedia. Na tej wyspie można się zgubić, jak w labiryncie. Anche se il tempo ci ha tolto tutto quanto. Terminal 2 chyba? Tak. Po wyjściu z lotniska od razu Etna. Jesteśmy na Sycylii, w Katanii. Dolecieliśmy jakąś godzinkę temu. Wzięliśmy auto. Tak. Były małe problemy, bo nie chcieli zaakceptować mojej karty. No niestety debetowej. musieliśmy firmę zmienić, ale już jedziemy do Taorminy. Nie zostajemy na noc w Katanii, ponieważ bardzo dużo złych opinii słyszałam co do tego miasta, więc nie ryzykujemy, idziemy do Katanii. Ponoć jest przepiękna. A plan jest taki, żeby jak najszybciej wypić włoską kawę. Włoską kawę i włoską pastę zjeść. Jestem tak głodna, że masakra. Jak Ci się podoba jeździć tutaj? Na razie komfortowo. Poza tym, że samochód jest mega wolny i nie mogę przejeżdżać na lewy pas na autostradzie, ponieważ za wolno przyspieszę. Camminiamo lenti per le vie di pietra. Il sole di Sicilia ci scalda la faccia. Tu sei lontana ma il cuore ride forte perché l'amore nostro non muore mai. Le rughe ridono, gli occhi brillano ancora. Co wybrałaś ciekawego? Ja wybrałam pastę z owocami morza, z Cogliera. I ja wybrałem calzone. Pierwsza kawka we Włoszech. Quello che mi hai dato, ti canto felice con la voce rotta, sotto il cielo blu, con la mandolina. Ti amo ancora tanto, e il cuore balla anche se siamo lontani. I capelli bianchi, ma l'anima è giovane. Ricordiamo i baci, le risate, il mare. La vita è stata bella perché c'eri tu e ancora oggi canto. Idziemy na plażę. Szukamy Kolejkę plaży. minową, bo żeby tu dojść do plaży, to się okazało, że trzeba zjechać kolejką. Także nie wiem na mój lęk wysokości, czy podołam. Canto forte questa canzone per dirti che il mio amore è sempre qui. Zajka, jak Ci się podoba zapach tutaj wchodząc? Nie za bardzo. Ogólnie to są plusy, bo ta plaża jest malutka, ale jest pusta, w zasadzie pusta, no nie jest tłoczno. Minus jest taki, że są kamienie i pełno remontów dookoła, ale można spokojnie się poopalać. I wykąpać się też, ale Zobaczcie, to jest właśnie wejście do tej plaży. No nie wygląda to najlepiej. najgorzej też nie. Znaczy dla nas po powrocie, po przyjeździe do Polski, to teraz wszystko będzie wyglądało świetnie przez pewnie pierwszy dzień, pierwsze parę dni. Ja widzę, że tam są leżaki właśnie te popularne za 30 euro, ale nie wiem, czy to prawda. Tak, no na YouTubie wszystkie dziewczyny tam mówiły, że 30-20 minut. Idziemy do knajpeczki, która nazywa się Nowe przez V. Tam są wszystkie przeróżne rzeczy zrobione z pistacjami, które rosną tylko i wyłącznie pod Etną tutaj na... Mówiłeś, że Na Sycylia Sycylii. słynie z pistacji, tak? Tak, ale w tym miejscu akurat wszystko jest zrobione, ponoć tych innych jakichś, tych, które tylko tutaj... O, właśnie tu jesteśmy. Chyba zerkniemy, jak to jest. Czytałam też, że te pasty pistacjowe tutaj też bardzo dobre są. Już nie zdążyłam kupić, już na drugi dzień. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest mały rozmiar. Tu jest do tego jeszcze kremem pistacjowym polane. No jest w smaku... O! Jest super w smaku. No nie za czysto, ale... O! Palcem brudny. Ale to jest przepyszne. Wspinamy się teraz do hotelu.
Musieliśmy zostawić samochód na dole gdzieś w ogóle tej Taorminy na parkingu. Nie sądziliśmy, że tu w ogóle nie ma miejsc parkingowych i zobaczcie, jak to wygląda. Całe miasteczko jest na klifach. Żeby zjechać na plażę, widzieliście, że dzisiaj zjeżdżaliśmy na kolejką liniową i teraz spinamy się do hotelu naszego, ale jeszcze nie wiem, gdzie jest. Passeggio sola tra i vicoli antichi, la luna illumina i muri di pietra, il tuo ricordo mi sfiora la pelle, come un vento caldo di sera d'estate, sento ancora il tuo respiro vicino, nel silenzio che avvolge la città, ogni ombra parla di noi due. E il cuore batte piano, non si arrende. Ti voglio ancora, anche se il tempo ci ha separati nel buio caldo di questa notte. Włosi o tej godzinie jedzą. Naprawdę? Zawsze? Zobaczcie, jakie pyszne te rybki. Parolone alla grande? Ce l'abbiamo, vero? Zobaczcie, czy to jest kolejka? To jest kolejka. To jest jakieś mega znane miejsce? Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Jesteśmy pod kościołem. Znaleźliśmy tu miejscówkę. Kupiliśmy w tradycyjnym włoskim sklepie. Oliwki i szynkę i chleb. I szynkę. Nie wiem, czy coś widać, bo jest ciemno. I zaraz będziemy tutaj ucztować. Zobaczcie na widok Etny o poranku. Mortadellę moją ulubioną, ale tu też. I jedną mortadellę, gdzie? Chyba tam dalej jest, czy nie? Tak. Jest, no. Pokaż moją ulubioną szynkę. Plan jest taki, żeby teraz zjeść śniadanie na plaży. Wczoraj przy kościele, dzisiaj na plaży. Brucia la terra lì, e brucia l'ume poi. E si di l'acqua Żeby przejść na tą wyspę, trzeba się zanurzyć troszeczkę. Woda jest lodowata. Będzie test. Nasti, która nienawidzi zimnej wody. Raz w życiu polubiłam zimną wodę w Albanii, jak widzieliśmy przy upale plus 40, jak nie więcej stopni. I wtedy ta zimna woda była moją ulubioną. A pamiętasz rafting w Turcji? No to wtedy ja znienawidziłam to. Wcześniej nienawidziłam, a później to po prostu na maksa. Już nie jesteś źle. No to właśnie porównywalne jak w Turcji ten rafting. Taka sama literatorowa. Idziemy. Ja z powrotem już nie pójdę, ja tam zostanę. Będę jeszcze raz się męczyć. Ta plaża zdecydowanie lepsza jak tamta. Tylko Ale ogromne widać, że kamienia wszędzie są. Kamienie, ale wszędzie są jakieś remonty. Przygotowują się na sezon. No i zamknięte niestety to coś. Tam ktoś mieszka, zobaczcie. Mieszka albo muzeum jakieś na wyspie. No pięknie tu jest. No pięknie, słonecznie. Bardzo ładnie. Woda zimna. Ale jak już się stoi, to jest okej. Żegnamy się z hotelem, z naszym apartamentem. Pokażemy, jaki fajny tutaj balkonik jest. Jaki cudowny poranek słoneczny, zobaczcie. Z czym jest? Gdzieś tam w środku z ricotą, na razie tego jeszcze nie czuję. Dzisiaj zmieniamy miejsce. Spontanicznie dosłownie tej chwili jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, ale chyba wybierzemy Ortigę.
wysepka, położona 2 godziny drogi stąd, trochę mniej. Za chwilę myślę, że teraz będziemy jechali, tak? Czy później? Teraz. Come un vento caldo di sera d'estate, sento ancora il tuo respiro vicino, nel silenzio che avvolge la città. Ogni ombra parla di noi, il cuore batte piano, ma non si arrende. Teraz po drodze pojawił się mały problem. Zaczęło świecić się wykrzyknik tutaj na czym? Na desce Na desce rozdzielczej i okazało się, że brakuje nam ciśnienia w oponach, tak? Chyba Marek założył jakąś tam dziurkę czy coś. Problem jest taki, że jest sobota. I wszystko zamknięte, każdy mechanik, każde tam robienia tych kół, wszystko jest zamknięte. Więc na każdą stację po drodze sprawdziliśmy, nigdzie nie ma miejsca, żeby napompować. Ale coś teraz Marek znalazł, ponoć na jakiejś stacji można to zrobić, więc tam jedziemy. Się okaże. Ogólnie sytuacja jest taka, że ucieka powietrze, ale chyba nie dużo, bo zatrzymałem się i w miarę to wygląda ok. Myślałem, że napompujemy na każdej stacji benzynowej. Okazuje się, że nie ma tak jak w Polsce, że wszędzie można to pompować. Nie ma tak dobrze jak w Polsce. No Trzeba właśnie. gdzieś pojechać w specjalne miejsce. Znalazłem tą stację, bo w sobotę wszystko jest zamknięte. I trzeba w razie w ogóle takiej tragicznej sytuacji, że nie ma powietrza, dzwonić po assistance. Także dziękuję. Ja sobie dopompuję. Już kiedyś była taka sytuacja w Anglii, że mi schodziło powietrze z koła i musiałem zapłacić 250 chyba funtów za całą nową oponę. Jak zostawimy samochód na parkingu przy Ortidze, no to przez 2 dni to powietrze może nam uciec. Jak ja będę później wymieniał tę oponę na tym parkingu dwupoziomowym, więc lepiej podjechać teraz. I zobaczyć. Ale widzisz, że jakieś inne zupełnie krajobrazy, te takie budynki były takie bardziej, nie wiem, jasne. Są na przedmieściach na razie, zobaczymy co jest dalej. Ogólnie to jedziemy teraz na parking przy wyspie Ortiga, bo miasto jest Sarakuza, które jest połączone mostem z taką wysepką Ortiga, na której mamy apartament. I tam dowiedzieliśmy się właśnie od sztucznej inteligencji, że nie można wjeżdżać, bo jest jakiś zakaz, albo trzeba płacić jakieś winiety, żeby wjechać na tą wyspę. Więc są parkingi przed tą wyspą i ogólnie się dowiedziałem po czasie, że w Taorminie też właśnie nie można wjeżdżać do środka, w sensie w miasto i też są te parkingi, czego nie wiedzieliśmy i przejechaliśmy te parkingi, przejechaliśmy miasto i teraz będziemy czekać, czy dostaniemy mandat, czy nie. Ale podobno w Taorminie nie zawsze wysyłają, a w tej Ortidze właśnie to jest bardzo, przestrzegają tych przepisów. Zaparkowaliśmy gdzieś dalej, bo okazało się, że jak są białe linie, to bezpłatnie można parkować, więc trochę podejdziemy. A tu w ogóle żadnych linii nie ma, a wszyscy stoją. Ale tutaj akurat może być resident parking, trzeba patrzeć na jak się ulica zaczyna, jakie są znaki. Ale pierwsze wrażenie, nam się podoba to miasto już. Ładnie jest. No jeszcze nic nie zobaczyliśmy za bardzo. No jak jechaliśmy samochodem, mi się już podobało. Na pewno to jest dużo większe miasto, bo jesteśmy teraz w Syrakuzach. Idziemy na Ortigę, czyli na tą wysepkę obok. Właśnie wchodzimy na wyspę Ortega przez ten most. Pogoda nam dopisała. Amore mio, vieni da me, anche solo con il pensiero. Ti sento qui. La mandolina suona piano in lontananza, una melodia dolce che fa male al cuore. Kalmary, ośmiornica. Siedzimy na takim wzniesieniu, dziwnie się je tak lekko przechyleni. Słońce, jak ci smakowała ryba? Nie smakowała mi w ogóle. Była zasłona nijaka i jakaś taka... Od 1 do 10 na ile? 1. To najgorsze owocowo, jaki jadłam. Było jakieś... Widzicie, nie wszędzie we Włoszech jest dobre jedzenie. Pierwszy raz nam trafiło się niedobre. No trudno. Idziemy do apartamentu, bo nam dali nie te klucze, co trzeba, musimy oddać. Właścicielką apartamentu z Polka. Taki mamy apartament. No, aż cały ma balkon. Patrzcie na tą magię. Dobrze, że to nie jest łóżko, byś sobie włączał tutaj. Tu mamy łóżko i tu mogę podglądać Nastię. Chyba, że... Nie możesz.
Włącz jeszcze raz. Nie, ja czegoś takiego nie widziałem. Ti voglio Zobaczcie na te mury. Setki lat. Pamiętają. W kwietniu zapłaciliśmy za bilety, 500 500 zł za 2 osoby w 2 strony. a jest mega gorąco. Jakby było lato. No upał naprawdę, jest 21 stopni niby, ale odczucie jakby było 30 plus. Odczucie jakbyśmy byli w Tajlandii. No. Albo nam się tak poszczęściło, albo faktycznie od dzisiaj każdego roku w kwietniu będziemy latali gdzieś właśnie Włochy, południe Włoch, Sycylia. Pięknie. Zeszliśmy z wyspy Ortigia i weszliśmy do Syrakus, czyli do tego miasteczka. Syrakuzy to miasto typowe, No gdzie ty idziesz? także mamy tutaj klimat miejski. Wszyscy gdzieś się śpieszą. Nie ma aż tak dużo turystów poza Polakami. Wszędzie są Polacy. Dzisiaj planujemy może siłkę wieczorem. Też wiem, że mają tutaj kilka miejsc na padlach. Będziemy spontanicznie planować kolejne dni, tak jak zawsze. Camminiamo piano. Tutaj sobota już się rozpoczęła. Imprezowa. Czyli jednak jakaś plaża w tej Ortedze jest. Nawet piasek jest. Amore mio eterno. Pizza Pizza w stożku. z pistacjami. Teraz, Z mortadelą, teraz ja też sprawdzę. strasznie gorąca. Jak? Mega, nie? Bardzo dobra. Trochę w środku. Ser, mortadella i pistacja. Taka różnica pomiędzy temperaturą w ciągu dnia, pod słońcem i wieczorem. Przeogromna. Guardano il mare lontano, ma dentro al petto batte ancora forte l'amore che abbiamo vissuto noi due. Se potessi fermare il mondo per un momento. Ciekawie jest ten ile takie drzewo ma lat. Zobaczcie szerokość tego drzewa. Oj, Widzicie to zejście? To tutaj. Ja już tyle razy walnąłem w to głową, że nie zliczę. książka z granitą pistacjową. To są takie ala, jak u nas w Polsce jest granita, tylko... Jakby shake. Taki no, lodowy, bardziej taki shake. pistacjowy, Bułka, słodki. Brążka zasączona pomarańczą i takie dziwne połączenia, to jest tak pyszne połączenie, że przekonać mnie to dobrze smakuje. Nie, oni to mają wszędzie. Oni to jest na szalaniu. Drugie śniadanko po drodze na Padla. Mamy coś takiego, widziałam to w internecie też, że to jest ich takie... Wow. Jak ci gierka w Padlach? Mega, pierwszy raz graliśmy w pełni otwartym korcie. Zawsze jest zadeszenie. Ja się wczoraj spaliłem, przedwczoraj. Wczoraj. To dzisiaj Jesteśmy będę tak raczkiem. moksi, że... O Jezu, było tak zimno z rana, a teraz patelnia. Wracamy, mamy pewnie z godzinę piechotą na naszą wyspę Ortiga. Piękne pomarańcze. Lejka, tu na każdym kroku możemy kupić za €0,5. Ale ja nie chcę za €0,5, ja chcę te. One są takie piękne. Chodź. No dobra. Gwiazdę z nieba nie dostałam, pomarańcze z drzewa też. Za to fajnie wpadła podlegliśmy. Soczek pomarańczowy po treningu. Ciąg dalszy przysmaków włoskich, lasagna. Lasagna bolognese. U mnie ośmiornica
Cerchi i ravioli così devono fare Bułeczki nasączone oliwą pure i burlotti. i ziemniaki do tego. Smacznego. No bardzo ładne. Co tam kupujesz? Pokaż ojca chrzestnego. Nie wiem, czy wiecie, że ojciec chrzestny był nagrywany na Sycylii. Że chcesz koszulki? Właśnie tam mi się podoba. Fajna. Nawet ja bym podnosił chętnie. Pani nam nalewa do środka. Pistachio. To się nazywa cannolo. Cannoli. Thank you very much. You're welcome. Wiesz. Thank you. Good? Very good. Very good nawet. To moja kolej. Ten budyń smakuje jak w polskiej Karpatce. Mega. Mega dobre. Like. Cannoli? Cannoli. Polecam. Sotto il cielo di Firenze o di Roma. Na tej wyspie można się zgubić, jak w labiryncie. Finisce mai. Ti voglio. Właśnie z Syrakuzy przyjechaliśmy do Katanii. Wybraliśmy na Google'ach, na Google Maps jakąś plażę, ale tu jest jakaś tragedia. Wszystko jest zarośnięte, opuszczone, jakieś ruiny dookoła, pełno śmieci. Nie ma, chyba tam idziemy na plażę. Wjechaliśmy na jakiś ala parking, to tam po prostu śmieci na śmieciach i trochę strach było tam zostawiać samochód, bo tam takie opuszczone mocno miejsce było. Nie, chodź. I jest naprawdę inaczej niż w innych miejscowościach. Zaraz wam pokażę plażę, ale to jest jakaś tragedia. Nie wiem, czy po prostu to jest jakaś plaża za miastem? To na pewno jest nie, takie nie, wszystko nie jesteśmy zaniedbane. w centrum, więc zobaczymy jak będzie w centrum. Jakby nie patrzeć, chyba pierwszy piasek, który widzimy, bo zazwyczaj... No ale nie aż taki, zobacz, to jest jak nad Polskim Morzem. Zazwyczaj są kamienie albo taki żwirek. Ale jest bardzo wiecznie. No, ten ostatni dzień, niby słońce jest, ale wieje strasznie. Zobaczcie na morze zaraz. Zobaczycie te fale. No ale zobaczcie dookoła. No co to jest? Pełno śmieci z tej plaży. Wszystko jest opuszczone. Ludzie tu nie przyjeżdżają? Bardzo szybko wróciliśmy z tamtej plaży. Nie no, to w Ponieważ- ogóle nie było sensu tam siedzieć. Było brudno wiecznie i masakra. Idziemy już do centrum, mamy w samym centrum hotel i zostawimy samochód, pochodzimy, bo mamy jeszcze chyba 2 godziny do naszego pobytu w hotelu, także pochodzimy, zobaczymy, 20 minut stąd jeszcze się jedzie. Zobaczymy jak będzie tam. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak brudno. Ale wszyscy mi odradzali właśnie pobyt typowo w Katanii, bo mówili, że jest brudno. Podjechaliśmy właśnie pod nasz apartament, ale dopiero od 15 możemy wejść do środka, więc idziemy do centrum. Pooglądać, jakie tu są ciekawe miejsca. Także do tej pory no to nasze wrażenie jest takie, że to jest po prostu brudno i wszystkie budynki są zaniedbane w porównaniu do tych miejsc jak Taormina czy Ortiga. To w ogóle nie ma porównania. Dobrze, że my jakby- to na koniec zostawiliśmy, nie na początek. Jak dużo biedniej, dużo więcej, Tak. jakby to powiedzieć, żeby ładnie to zabrzmiało, ludzi przyjezdnych Tak? z innych miejsc. Tak? Zauważyłeś? Ja nie zauważyłam. Zauważyłem. Jak chowałem rzeczy na parkingu, to się rozglądałem, bo kiedyś właśnie była taka sytuacja, że w Anglii, w centrum samym Londynu, schowałem rzeczy do bagażnika, wychodząc z parkingu na głównej ulicy. No i po powrocie wieczorkiem już nie miałem szyby. Więc często oni się po prostu gdzieś kryją. I torebki. Tak, i torebki, wszystkiego co było w środku razem z paszportem. Oni się gdzieś kryją i patrzą właśnie, czy ty przypadkiem czegoś nie chowasz przy wyjściu z auta.
na przykład do bagażnika, więc już jestem ostrożny. Zabrałem ze sobą tablet, pomimo że jest trochę ciężko. Wolę iść, wiedząc, że mi tego nie ukradną. A jeżeli chodzi nawet o samochód, jak ukradną, no to mamy ubezpieczenie. Tak, tylko na to mamy ubezpieczenie, także nie kradną. Im bliżej centrum, tym jest tu już dosyć klimatycznie. Mamy jakieś parki, długie, proste ulice. Kamienice wszystkie brudne, ale ładne. Bardzo tak miastowo. A nawet fajnie na ostatni dzień, bo byliśmy trochę tacy ściśnięci w tych miasteczkach małych, przepięknych, ale one są małe. A tutaj duża przestrzeń, masę wszystkiego, masę możliwości. Can we do one orange and one granate? The granite is small 3 euro and the big 5. Okay, so one small granate and one big orange. Nie wiem co o tym myśleć. Może my jesteśmy w Tajlandii teraz, albo w Indiach. Jesteśmy na jakimś centralnym placu. Jak ktoś tu przyjeżdża i szuka takich klimatów wakacyjnych, no to raczej Katani nie znajdzie. No nie. To bardziej indyjskie klimaty, na każdym kroku jest knajpa indyjska. Tak, masę Indusów. Właśnie to jest coś w naszym stylu. Tam, gdzie byliśmy wcześniej, to i nie był plac centralny, to był plac jakiś targowy, a teraz się zbliżamy do centrum. Już widzę, że samochody nie wjeżdżają i nie ma aż tylu śmieci. Okej, teraz już na pewno wchodzimy na plac centralny Katani. Zamówiliśmy 2 ostrygi. Zobaczymy. Tam ludzie sobie bawią się. Co tu mamy jeszcze? Takie przysmaki. Super. Takie ogromne. Przed chwilą jakiś sprzedawca pistacji wykrzyczał, że kocha ludzi z Polski. No, najpierw zapytał, skąd jesteście. Marek Się zastanawiam, o ile on chciał nam sprzedać te pistacje, po prostu dlatego tak mówił. Ale brzmiało szczerze. Rozłożyliśmy się w miejskim parku przy centrum. pod palmami. Taki budżetowy odpoczynek Idealny. przed zameldowaniem w hotelu. Tak, jest, pokorzystamy ze słońca troszkę. Ludzie tam śmieci w ogóle zostawiają na ziemi. Jakieś worki ze śmieciami. Wszystkie te kamienice albo opuszczone, albo obdrapane. Widzisz, tutaj mamy apartament, właśnie szukamy go. A później w planach jest znalezienie indyjskiej restauracji. Już się tak stęskniłem za indyjskim jedzeniem. Może to jest tak, że oni muszą zostawiać tutaj śmieci i śmieciarka je zabiera, bo gdzie by je zostawiali? Może tak jest, dlatego one są powystawiane. Poza tym, że tu są wszędzie śmieci, no to te uliczki mają swój niesamowity klimat. Te kamienice wszystkie. Gdzie idziemy? Idziemy na naszą indyjską. Do naszej indyjskiej restauracji. Byliśmy już w naszym apartamencie dzisiaj, bardzo fajny był. Bardzo dużo różnych rzeczy w Britisie, nawet tam jedzenie, mleko, woda, wino. No to się rzadko zdarza. przekąski. Nawet pralka jest, czemu na koniec? Sala z chlebkami nan. To, co najbardziej lubimy na świecie. Pyszne jest.